Władysław Karol Wójcicki pisał w 1841 roku w orędowniku naukowym. Kurpie w okolicach Myszeńca tak zręcznie, nie używając innego narzędzia jak proste kółko do przędzenia, z brył bursztynowych umieją wyrabiać piękne sztuki do fajek, perełki, filiżanki i tym podobne, że i tokarza nie potrzeba. Wiktor Deptuła, ostatni z bursztyniarzy kurpiowskich, pracuje tak jak jego dziadowie. Surowiec czerpie z niewielkich odkrywek, kopanych w jemu tylko znanych miejscach. Czasem przekopuje powtórnie hałdy na dawnych wyrobiskach bursztyniarskich. Miejsca, gdzie spodziewa się znaleźć bursztyn, sprawdza, kopiąc sondażowe doły. Po kolorze i kolejności warstw podglebia rozpoznaje miejsca bursztynodajne. Wtedy przystępuje do kopania systematycznego. Kierunek kopania wyznaczają znalezione bryłki bursztynu. Ułożone są bowiem smugami prowadzącymi niekiedy do skupiska dużych brył. Czarne ubłocone bryłki odróżnia wprawne oko Deptuły. Rezultat poszukiwań bywa rozmaity. Na ogół jednak ostatniemu z bursztyniarzy nie brakuje surowca. Przygotowanie do pracy nie trwa długo. W kącie kuchni przy oknie Deptuła organizuje warsztat. Przystępując do wykonania sznura bursztynowych paciorków, trzeba najpierw wybrać odpowiednią ilość bryłek właściwego koloru i stosownej wielkości. Oskrobuje się je następnie nożem ze zwietrzałej wierzchniej warstwy zwanej kożuszkiem. Jeśli zabraknie gotowych bryłek, bursztyniarz przygotowuje odpowiedniej wielkości kawałki, rozcinając większe bryły na pile, ramówce. Ta prosta czynność wymaga jednak wprawy. Bursztyn łatwo pęka. Pierwszą fazą kształtowania korali jest ociosanie ich nożem w kształt zbliżony do spłaszczonej kuli. Nieco zmodyfikowany kołowrotek przędzalniczy pełni funkcję zarazem wiertarki i tokarni. W szpuli kołowrotka bursztyniarz osadza oprawione w kołeczek wiertło o dwóch krawędziach tnących, rozszerzających się nieznacznie, tak, że powstający otwór ma kształt stożkowaty. Pasuje on ściśle do stożkowatego pręcika, na którym osadza się korale w celu obtoczenia. Istotnym momentem w przygotowaniu kołowrotka jest precyzyjne założenie pręcika, tak aby oś obrotów zgadzała się z osią narzędzia. Uchwyconą oś obrotów bursztyniarz utrzymuje i kontroluje, podpierając ostrze narzędzia palcami dłoni, opartych dla pewności o kolana. W ten sposób wprawnymi, automatycznymi gestami rekompensuje nie najlepsze, choć tradycyjne rozwiązanie osadzenia narzędzi w szpuli kołowrotka bursztyniarskiego. Funkcję noża tokarskiego pełnią odłamki szkła. Najlepsze jest szkło z kloszy lamp naftowych. Stępioną krawędź łatwo jest odłamać, uzyskując nową, ostrą. Każdy koral we wstępnej fazie toczenia nabiera właściwego kształtu.
Potem pod powolnym, precyzyjnym ruchem szkiełka uzyskuje ostatni szlif. Polerowanie nie jest już potrzebne. Bursztynowe korale są zasadniczym produktem pracy Wiktora Deptuły, jego warsztatu tokarskiego. Niekiedy na zamówienie wykonuje on bursztynowe różańce z rzeźbionym krucyfiksem, stanowiącym analogię do wykonywanych niegdyś medalionów w formie liścia o ząbkowanych brzegach z półpełną rzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa, zawieszanych przy sznurach korali. Paciorki do różańca toczy się podobnie jak korale. Krucyfiks z wybranej płaskiej bryły bursztynu, po pobieżnym zaznaczeniu jego konturu, wycina się ostrożnie na pile. Dłuto rzeźbiarskie, wykonane ze starego pilnika lub pręta od kosy, ostrzy bursztyniarz na kołowrotku zamienionym tym razem w szlifierkę. Przez spiłowanie końców ramion krzyża pilnikiem w części centralnej powstaje wypukłość, z której wydobyta zostanie dłutem sylwetka ukrzyżowanego. Pozostaje krzyżyk wypolerować. Najpierw na zwilżonej wodą osełce. Później na skrawku sukna nawiniętym na pudełku od zapałek. Jako pasty polerskiej, dawniej niestosowanej, używa Deptuła pasty do zębów. Tak pracuje Wiktor Deptuła, bursztyniarz. Bursztynowe opiłki i wióry zbiera skrzętnie i oddaje proboszczowi w Czarni na kadzidło, tak jak robili jego dziadowie.